Ten sprzęt chodzi ze mną już od dłuższego czasu, więc czas na zaprezentowanie Shelly i3, czyli sterownika do akcji, który właśnie chciałem Wam pokazać w jednym z moich filmów. Ma on dosyć nietypowe zastosowanie, a jakie zobaczycie w dzisiejszym filmie. Jeśli chodzi o to urządzonko, to zacznijmy od tego, czym ono w ogóle jest. Bo jak widzicie, jest naprawdę niewielkie, dosyć lekkie. Ma 5 kabli i w sumie do końca nie wiadomo co. To steruje światłem czy jakkolwiek. No nie do końca. Jeżeli macie włączniki światła w domu i nie chcecie ich wymieniać na przykład jakieś inteligentne włączniki, bo lubicie ich wygląd, dajmy na to, ale chcecie sterować różnymi akcjami, w innym nazewnictwie scenami, może to też być trochę bardziej znane, z poziomu przełącznika, to właśnie taki Shelly i3 Wam na to pozwala. On bowiem pozwala na sterowanie innymi urządzeniami Shelly, ale nie tylko, bo też możemy nim na przykład posterować po MQTT albo podpiąć go do Home Assistanta. A jak on działa? Musicie mieć LIN, bo tutaj podpinamy LK1, czyli musicie mieć kabel neutralny w danym włączniku oraz łącznik maksymalnie 3-przyciskowy. To są 3 wejścia, które podpinamy do niego. On wtedy jest takim, to się nazywa trochę dummy przełącznikiem, czyli on nie będzie włączał żadnego konkretnego światła, ale będzie przekazywał sygnał do tego urządzonka, a on będzie w stanie wtedy sterować, tak jak Wam wspominałem, innymi urządzeniami Shelly albo jakimikolwiek innymi urządzeniami po MQTT. Jeżeli chodzi o akcje, to możemy stworzyć aż 24 akcje, bo na każdy z 3 takich przycisków możemy albo mieć pojedyncze przyciśnięcie i to na przykład włączyć światło w danym pomieszczeniu, albo 2 razy, albo 3 razy i to już wyzwala inne akcje. Możemy na przykład puścić wszystkie rolety w domu albo uzbroić dany dom. Mamy jeszcze krótkie, długie, krótkie. No i oczywiście krótkie i długie przyciśnięcie. Czyli razem na danym przycisku możemy zrobić 8 akcji i w efekcie mamy 24 akcje do wykonania. Akcje, które właśnie, tak jak wspominałem, sterują innymi urządzeniami. Całe sterowanie ustawiamy w aplikacji Shelly. To tam jesteśmy w stanie wybrać, co się będzie działo, na przykład z Shelly 2,5 albo Shelly 1, w zależności co macie w domu. Chyba że podepniecie dajmy na to do Home Assistanta, to wtedy macie tych opcji trochę więcej. Więc jeżeli chodzi o to urządzenie, to ono jest wygodne. Ono jest wygodne, jeżeli macie jeden przycisk i zapamiętacie te różne kombinacje. O tym trzeba pamiętać. Ja osobiście mam średnią pamięć do tego typu rzeczy i to chyba jest bardziej też intuicyjne niż na pamięć, czyli wchodzicie do domu i pamiętacie, że 2 razy coś nacisnę, no to wtedy się zadzieje to i to. Więc urządzenie fajne. Nie podepniecie tego za bardzo do HomeKit, więc to jest taki element ode mnie. No ale też pytanie, czy chcecie to robić, czy wystarczy Wam na przykład właśnie Shelly, MQTT, Home Assistant, to będzie ok. Pokazując trochę na prawdziwym przykładzie, jak to działa. Tutaj widzicie, mam akurat mój panel, który muszę w końcu zmienić, bo już miałem parę komentarzy, ale powstał, kiedy było mieszkanie. W każdym razie, ja mam tylko podwójne przełączniki, więc tutaj bylibyśmy w stanie mieć 16, 32, 64 plus 8, no to mamy 72 akcje na takim panelu, jeżeli mielibyśmy, dajmy na to 5 takich Shelly, całkiem sporo, no ale przyjmijmy tutaj taki pojedynczy. No i jak to wygląda? Po prostu, gdy włączamy, no to możemy albo jednym przyciskiem włączyć światło, albo robimy 2 krótkie, to już jest inna akcja, robimy 3 krótkie, to jest jeszcze inna akcja. Możemy przytrzymać, wtedy mamy tą, jeżeli to przytrzymamy, 5. akcję na dłużej, możemy krótko przytrzymać, to też Shelly jest w stanie wykryć i widzi to inaczej. I tak samo możemy krótki, długi albo długi, krótki. W zależności też oczywiście od samych włączników, jakie macie. Tutaj widzicie, że ja muszę zawsze jeszcze w górę go kliknąć. Czasami są też takie, na przykład mam takie od Akary, że one same odskakują, ale to już zależy od włącznika. Ale mniej więcej na tym to polega, żeby Wam pokazać, jak w rzeczywistości możecie wykorzystać takiego Shelly'ego. Mam nadzieję, że ta zajawka Wam się spodobała. Co jakiś czas będę wrzucał takie fajne sprzęty, które do mnie wpadają, żebyście zobaczyli, zastanowili się, czy może mi się to przyda, może będę w stanie wykorzystać to w moim domu. I Shelly i3 jest takim właśnie urządzonkiem, więc jeżeli macie włączniki światła, których nie chcecie zmieniać, ale chcecie mieć dużo akcji do nich przypiętych, to jest to dobry wybór. Dostaniecie je za około 60 zł, na przykład na House IQ, więc tam możecie ich szukać. Ja serdecznie dziękuję Wam za ten film. Do zobaczenia i oczywiście wpadajcie na nasz kanał.